Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu spotykamy się przy mojej taczce z wymieszaną ziemią ogrodową i kompostem. Już jakiś czas temu pokazywałam Wam na jednym z filmów, że wysiewam sobie już ciepłolubne dynie. Tylko nie pomyślałam sobie, że bób to jeszcze będzie długo rósł, a te dynie miały trafić w grządkę właśnie po bobie. A moje dynie już są takie dosyć duże, słuchajcie, i trzeba je przesadzić. Tutaj troszkę mi choruje odmiana dynia Atlantic, taka miała być olbrzymia dynia i nie wiem, czy jej nie było za zimno. Muszę ją po prostu sobie włożyć jakąś pokrywkę, żeby było jej cieplej. Tutaj pięknie rośnie dynia Uhikikuri. Większość z ludzi, które oglądałam, poleca tą dynię. Już przesadziłam sobie dynię od mamy i wsadziłam ją już na noc do szklarni. Trochę się ochłodziło u nas, jak możecie zobaczyć, pogody dzisiaj nie ma słoneczka, jest pochmurno, wygląda jakby miał padać deszcz, ale ten deszcz też mnie cieszy, ponieważ ziemia jest przesuszona i już jakiś czas podlewałam, też Wam mówiłam, że pobieram wodę z Mausera, beczki już były puste, także jak przyjdzie deszcz, to będę robiła coś w domu, może będę malowała, nie wiem, posprzątam może w końcu też zakamarki, zobaczymy. I tak jak pewnie się szykujecie albo już macie wysiane takie ciepłolubne roślinki jak dynie, to musimy coś z nimi zrobić. I Tinka z kanału Daleko w Polu napisała mi, że tak, zaczynamy od iluś tam roślinek, potem szukamy doniczek, a potem szukamy grządek czy pola na to, żeby wysadzić i przywlokłam ze sobą dzisiaj taką paletę. No to jest tak dosyć cienka paleta, ale chyba sklecę z niej grządkę kolejną, bo wiecie co? Ja nie wiem, jak to wyszło, ale w grządce, gdzie jest kapusta, miała być też fasolka. Ale ja posadziłam tam więcej kapusty i więcej kalafiora i już nie ma miejsca na fasolkę, tą niską taką karłową fasolkę. I będę musiała poświęcić ten trawnik i sobie zrobić kolejną grządkę. Także póki jeszcze trochę miejsca mam jeszcze sporo miejsca z przodu domu, ale tam jest podczas upałów, podczas lata tam jest taka susza, że trawa po prostu na wiór wysycha i raczej bym tam nie zdążyła ogarnąć i wszystkiego podlać. Przygotowałam sobie takie większe doniczki. Mam nadzieję, że te dynie wytrzymają, dopóki będę mogła zbierać właśnie bób. Zobaczymy, próbuję. Tak jak poprzednio sadziłam pomidory i paprykę, też mam tutaj moje runo owcze. I te runo owcze będę wykładała na dno. Sprawdzam po prostu, jak mi to będzie służyło i czy będzie służyło. Na razie żadnych efektów nie widać. No ale wiadomo, że to jest za wcześnie, to jest kilka tygodni od momentu zaczęcia uprawy różnych roślin w ogrodzie z użyciem właśnie tego runa owczego. I tu mam dynię Uhikikuri. Boję się, żeby mi ona nie wybiła za mocno. O, piękny system korzeniowy. Szkoda, żeby ona taka się robiła właśnie wiotka, jak jest teraz. Ale słońca ostatnio też za dużo nie ma, także no trudno, zobaczymy, jak to będzie. I włożę po jednej takiej roślince, mając nadzieję, że wytrzyma mi do momentu, aż znajdę kawałek ziemi dla nich i będzie cieplej. Niech sobie zdrowo rośnie. Już nie bawię się w takie pośrednie doniczki, nie mam na to czasu, dlatego takie porządne doniczki stosuję. Podobno dyniowaty nie lubią przesadzania, ale co zrobić? Nie ma innego sposobu. Trudno, jeżeli stracę coś, to nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Dlatego próbuję. No i dzisiaj nadszedł też czas, żebym wysiała ogórki. Dalej grządki nie przygotowałam. Jakoś tak wyszło, że nie dałam rady. To dzisiaj to muszę zrobić. Czasami jest tylko kilka prac w ogrodzie i dzisiaj właśnie jest tylko to, żebym sobie przesadziła te dynie i wysiała po ogórki.
Także Hikikuri mamy przesadzoną. Zaraz sobie przesadzę te kolejne. Tylko pokażę Wam jeszcze, jak będę je ochraniała przed zimnym. Tutaj miałam butelkę plastikową po napoju. Przecięłam ją na pół. I tak, górna połówka ma zakrętkę. Jak będzie cieplej niż jest dzisiaj, to po prostu zakrętkę odkręcę, żeby dochodziło powietrze, a nadal tej roślince było ciepło. I włożę w ten sposób po prostu na roślinkę. Troszkę poruszam, żeby się wbiła bardziej i tak mam zabezpieczoną. Mogę zakręcić, ale też jak bo ja jeszcze podleję, słuchajcie, tą roślinkę, to mogę zakręcić, żeby jej było totalnie cieplutko, ale jakbym chciała, żeby to powietrze odchodziło, to zakrętkę odkręcę. Druga część butelki no już nie będzie miała zakrętki, bo ona ma tutaj to dno takie gwiaździste, ale zrobię po prostu kilka dziurek. Nie wiem, czy uda mi się w ten sposób, czy pójdę sobie to rozgrzać. Ze 2 dziurki po prostu już będą zrobione i też te dno wykorzystam na to, żeby przykryć roślinkę. Mimo tego, że chcemy zapewnić ciepło, nie możemy zapomnieć o dostawie świeżego powietrza i te 2 dziureczki mi wystarczą. Mam nadzieję, że dopóki się te roślinki nie rozrosną za bardzo, to zrobi się znacznie cieplej niż jest teraz. A tu rozrośnięty mój szpinak, słuchajcie, niektóry już zaczyna kwitnąć, dlatego będę go wyrywała po całości, ponieważ jak szpinak zakwitnie, to raczej on już nam nie wyda liści, o jakie by nam chodziły. A ostatnio też zauważyłam, że chyba biedronki składają jaja. Tak mi się wydaje, że biedronki, bo takie żółte skupiska są jajeczek. I zobaczcie, tutaj szpinak, który obrywałam już tutaj liście, tu zaczął iść w kwiat i on ma całkiem inne liście już i tych liści aż tak nie wytwarza, dlatego ta resztka już pójdzie na kompost, ale będę sprawdzała też liść po liściu, czy nic tutaj się nie wydarzyło. I przyniosłam sobie porządną miskę dzisiaj, ponieważ zbiorę większość już tego szpinaku, zaparzę, odcedzę porządnie i zamrożę. Także sobie będę zbierała ten szpinak, no a zależy mi też na tym, żeby uporządkować tą grządkę, bo to jest właśnie ta grządka, na której mają być ogórki. Także zanim sobie będę myła, słuchajcie, ten szpinak, to go sprawdzę na spodniej stronie, czy nie ma żadnych jajeczek. I jak widzę, że już idzie w kwiat, tak jak tutaj, to wyrywam po całości. Naprawdę piękny szpinak. Te pierwsze siewy, słuchajcie, jeszcze jak jest chłodno i do multidoniczek dają świetne rezultaty, bo jest dosyć chłodno i one nie mają się ich tak mocno różne owady. Szkodniki, czyste, zdrowe listki. Nic im nie dolega. Tu już raczej nic z tego szpinaku pierwszego przynajmniej nic nie będzie, także nie ma co żałować. Miałam naprawdę sporo zbiorów z tego i jestem zadowolona. Także ja sobie oberwę ten mój cały szpinak. Tu jakieś, słuchajcie, to mi się wydaje, jest słonecznik i to nawet 2. Postaram się je zostawić, niech sobie rosną. Jestem już, słuchajcie, przy ostatnim rządku najświeższego szpinaku, jaki miałam tutaj wysiewany wprost do gruntu. No i tak jak zaplanowałam sobie tą grządkę na ogórki, no to już jest właśnie ten czas. I tak sobie pomyślałam przez pewien czas, że przez chwileczkę, że zachowam może ten jeden rządek tego szpinaku, żeby jeszcze troszkę uzbierać, jeszcze wyciągnąć z tej ziemi ile się da. I taka myśl była, że wiecie, oszukam system, ale nie. Ten pierwsze 2 rządki, które miałam z multipalet, one zaczęły kwitnąć. Tutaj z kolei zauważyłam, że liście zaczynają się zwijać, a to znaczy, że te liście są zaatakowane przez szkodniki.
Także jak one są zaatakowane przez szkodniki, to ja tego wcale trzymać nie będę, ponieważ nic z tego nie będzie, słuchajcie. Także to idzie na kompost. Tam mam troszkę już też na kompost, no resztki tych roślin. Każdy liść, obrywam każdy liść, słuchajcie, i sprawdzam pod spodem. Znalazłam tylko jeden z jajeczkami. Tym razem takie żółtawe jajeczka były. I stwierdziłam, że nie będę tego w ogóle trzymać. To już jest ten moment, w którym jest za ciepło, za dużo jest owadów składających też jajka, rozwijających się. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja nie uprawiam szpinaku na mięso, tylko na zielone. I on tutaj właśnie w tym momencie jest, też w sumie idzie już w kwiat, także nie ma co. A, jeszcze coś tu się ośliniło. Postaram się pokazać też, także tu też jakiś owad zaatakował. Nie wiem, czemu mi to nie ostrzy. Tu jest taka ślina, także nie. Nie i jeszcze raz nie. Nie ma co. Także czasami trzeba odżałować i cieszyć się tym, co się zebrało do tej pory. Także zobaczcie, cała micha... Oj! Wróble atakują. Cała micha z szpinaku po raz kolejny pójdzie do kuchni. Także polecam Alamedę i Matador. Wczesny zbiór, piękne liście, plonu było naprawdę sporo z tych 4 rządków. Zdążyłam zamrozić i się najeść na wiosnę. I jeszcze zamrożę, tu będą jakieś 3 porcje takie obiadowe, bo pamiętajcie, że szpinak po tym, jak się go zaparzy czy obsmaży, to z takiej ilości będzie tyle. Ale to nic, smak. I najlepsze odkrycie sezonu to był szpinak z sokiem z cytryny. Masełko, troszkę oliwy z oliwek, obsmażony, sól, pieprz i sok z cytryny. Ja dałam tak pół cytryny na taką kopiastą, pełną patelnię szpinaku i smakował nam niesamowicie. Także to jest odkrycie do obiadu w tym roku. A może w przyszłym roku, a może Wy coś poradzicie, doradzicie, zaproponujecie jakiś inny szybki przepis na szpinak, jakieś dodatki smakowe, to poproszę w komentarzach. Teraz jak już się pozbyłam, słuchajcie, szpinaku, to sobie tą ziemię tylko wzruszę. Tutaj w tej pierwszej części mam ten obornik nietrafiony, kupiony. Ja nie wiem, czy to jest obornik, czy to jest jakiś przerobiony obornik i tak ma wyglądać, bo to wygląda jak czarnoziem. Tutaj jak Wam pokazywałam w jednym z poprzednich odcinków, jak można stosować runo owcze, ale wygrzebywałam szpinak, w związku z tym wydostał się na zewnątrz. Powiem Wam, że ten wieszak na narzędzia, który robiłam w drewutni na wiosnę, też świetnie się sprawdza, ponieważ ja już tak nie latam, nie szukam, nie przegrzebuję wszystkich zakamarków, gdzie są moje narzędzia, tylko biorę z wieszaka, wszystko wisi, wszystko widać. A tu jest mięciutko, także tu raczej nie trzeba. Dobra, czyli tak, wzruszyłam sobie tą ziemię, idę teraz po resztę mojego kompostu. Dużo go nie zostało, ale zawsze trochę. Tam sobie zaraz będę z drugiej strony też sobie tam dojdę za chwilkę. Tak jak jeszcze w taczce mam wymieszane, także muszę jeszcze z taczki przynieść. Dobra. Przemieszamy, wyrównamy, podlejemy i poczekamy do weekendu. O, słonko wyszło troszeczkę, pięknie. Poczekamy na deszcz, na to, żeby to się ociepliło. I Wy jak już oglądacie w niedzielę, to ja prawdopodobnie będę miała wysiane ogórki. Ogórki będę wysiewała tutaj w 3 rządkach. Jeden po środku. Tak po środeczku będę robiła
taki rowek. Tylko Wam pokażę, a tu sobie zaraz to wyrównam. Zrobię rowek i nasypię obornika granulowanego i będę wysiewała po 3 nasionka ogórków w odstępach około 50 cm, może 40, bo ja mam małą grządkę. 3 rządki. Jak obornika nasypię granulowanego, wleję mocno wody, żeby on się tak rozpulchnił po ziarenku i będę siała ogórki. I może w tym roku uda się lepiej niż w zeszłym, bo w zeszłym roku miałam zbiór kilku ogórków i weszła zaraza. Także grządka zaraz będzie przygotowana. Ja sobie tylko to wszystko ładnie wymieszam. W jednym odcinku pokazałam Wam, byliśmy na spacerze i widzieliśmy, gdzie są konie, tu blisko i tam jest pełno odchodów końskich, ale za każdym razem, kilka razy byłam tam w drodze i nie mogłam znaleźć właściciela, czy mogłabym wejść na posesję i po prostu pozbierać to, a nie chcę wchodzić na czyjąś posesję bez pytania, bo to raczej nie przystoi, także nie mam, ale na pewno za każdym razem, jak będziemy tam szli na spacer, będę czekała, aż pojawi się właściciel tych kilku koników. Konie są na sprzedaż, także może ten właściciel tam nie zagląda, raczej zagląda pewnie tylko na karmienie i to wszystko, słuchajcie, bo widać, że mają karmę i siano dostarczone świeże, ale nie ma tam kogoś na stałe. No dobrze, to sobie chyba przyniosę teraz grabki. W szklarni aktualnie wygląda tak. Pomidorki trochę dostały w dupkę, zrobiły się brązowe, takie czerwone gałązki, ale nie mam już miejsca w domu i one tutaj musiały przyjść. Większość tu jest papryk i pomidorków troszeczkę, ale no nic, jakoś sobie poradzą. A tak, kochani, wygląda moja fasolka Blauhilda, którą będę pierwszy raz miała w ogródku. Wygląda na razie pięknie, ma piękne takie czerwone też główne pędy i takie lekko zabarwienie czerwone na listkach. Także rośnie zdrowo w szklarni. Na początku była pod przykryciem, później później ją odkryłam i sobie świetnie radzi. Także mam nadzieję, że jak już będzie cieplutko na zewnątrz, będę mogła wysadzić na podporach i uprawiać tą fasolkę. Także, kochani, tyle. Popikowałam sobie ciepłolubne dynie, patisony. Zaniosłam część do domu i część zostawiłam w szklarni. Zobaczymy, jak będzie, pod przykryciem, pod tymi butelkami. Przygotowałam sobie grządkę na ogórki i je już będę wysiewała bez Was, ale po 3 nasionka, 40-50 cm odległości, w 3 grządkach w mojej niedużej grządce. No i teraz już poza kadrem będę szukała materiałów, żeby zrobić nową grządkę, bo oprócz tego, że nie mam gdzie posadzić, to co mówiłam wcześniej, już zapomniałam, co to miało być, to słuchajcie, ja selera nasadziłam. Nasiałam sobie selera i ten seler tak pięknie wszedł. I tu mam rozsady, słuchajcie, selera korzeniowego. Neon, a tutaj z kolei jest gigantyczny Prag. I ja mam tyle selera, teraz Wam powiem ile, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 40 rozsad selera i na niego też nie mam miejsca. Także czy jest ktoś, kto mieszka blisko i ma kawałek ziemi niewykorzystany, to ja bym po prostu wpadła z selerem. Dziękuję Wam za oglądanie do końca i do następnego razu. Miłego dnia, pa pa. Wszystko pięknie rośnie. Fasoleczka do fasoleczki. O, i będzie.